Być może już wiecie, że pomimo tego, że zwiedziliśmy naszym kamperem już sporo krajów, szczególnie na wschodzie, to Grecja jest naszym ulubionym miejscem na ziemi. To tu przyjechaliśmy naszym jeszcze poprzednim małym kamperkiem i to tu czujemy się jak w domu. Grecja ma tak dużo do zaoferowania, że uwielbiamy tu wracać. I nie mówię tu tylko o najpiękniejszych plażach, muzeach i atrakcjach, ale też o klimacie, serdecznych ludziach, pysznym jedzeniu i naszym zdaniem najlepszej kawie. Sezon na kamperowanie w Grecji trwa cały rok, dlatego stwierdziliśmy, że sprawdzimy, czy faktycznie nocowanie na dziko w kamperze w tym kraju nadal nie jest możliwe. Na początku 2025 roku było jakieś straszne zamieszanie w prawie kamperowym. Fakt jest taki, że kamperowanie na dziko w Grecji było nielegalne i jest nielegalne, więc jakby tutaj się nic nie zmieniło. Sprawdzimy, jak to wygląda, wszystko Wam pokażemy. Na razie nie mieliśmy żadnych problemów. Aktualnie jesteśmy w Kawali i idziemy sobie na spacer po mieście. A w międzyczasie będziemy Wam pokazywać, gdzie śpimy, jak śpimy, czy faktycznie ta policja tutaj wlepia te mandaty, czy nie. Czytaliśmy na Park Fortnite, że faktycznie są miejscówki, gdzie policja przyjeżdża, ale to przyjeżdża tylko dlatego, że nie chcą kamperów na najbardziej popularnych plażach i ja się absolutnie temu nie dziwię. Więc na razie szukaliśmy po prostu takich miejsc, gdzie nie ma zabudowań w okolicy i żadnego problemu nie mieliśmy. Byliśmy witani uśmiechem i nikt nigdy nie miał do nas żadnych pretensji. Także z tym nocowaniem w Grecji na dziko zobaczymy. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja jestem Andrea, a Kacper nie ma czasu się z Wami przywitać, bo właśnie remontuje naszego busa, którego nazywamy marchewą. Wróciliśmy niedawno z nieoczywistej wyprawy, bo dojechaliśmy aż na Półwysep Arabski, zahaczając o Oman, Emiraty, Arabię Saudyjską czy Irak. Zwiedziliśmy też Turcję, Gruzję i Armenię i uwielbiamy wracać na wschód. Tak nas jakoś w sobie rozkochał, że w maju tego roku wybieramy się w kolejną podróż, tym razem do Azji Centralnej. Więc jeżeli interesują Was mniej turystyczne kierunki, to trafiliście w dobre miejsce, bo zabierzemy Was tam, gdzie niewiele osób dojechało swoimi samochodami. A tymczasem zabieramy Was trochę bliżej, bo do Grecji, czyli tam, gdzie najbardziej uwielbiamy wracać. Pierwsza noc w Grecji i od razu zobaczcie, jaka piękna plaża. Chyba musimy Wam szczerze powiedzieć, że takich plaż jak w Grecji to w Omanie nie widzieliśmy, więc cieszymy się, że tu wróciliśmy i no, Grecja w naszych serduszkach, na zawsze chyba już. Nadszedł ten dzień, kiedy Kacper bardzo się cieszy. Zakładamy prawdziwą moskitierę, bo zobaczcie, co w tej Grecji się dzieje. Kupiliśmy taki lep, ale po prostu mamy rój much. Rój to mało powiedziane. Po prostu jest ich trylion. Zobaczcie. Dramat. Dramat. Coś mi tu pręży. Żadnej policji nie spotkaliśmy, no ale nie jest tak jak kiedyś, że po prostu sobie stajemy, gdzie nam się podoba i się rozkładamy. Tak było 3 lata temu, tak było w październiku zeszłego roku, a teraz tak troszkę bardziej jednak uważamy i zwracamy uwagę na to, czy nie ma w okolicy jakichś domów, czy nikomu nie zasłaniamy widoku, czy nie ma barów i tak dalej, więc no nie jest wcale tak najłatwiej. No jest sporo śmieci, niestety, jak to w sezonie. Zaparkowaliśmy. Tak sobie tutaj stoimy. Tu jest tylko jeden kamper z Czech. I tam po drugiej stronie też jakiś kamper, nie wiemy skąd. Łącznie 3 kampery. Ale no, plaża jest magiczna. Nie ma w ogóle ludzi, nie ma tutaj, są jakieś pojedyncze domki, ale no to powiedzmy, że się nie martwimy. Tam na początku był znak, że zakaz kamperowania i kempingowania, ale no to takich znaków w Grecji no to jest pełno, więc tym też się na razie nie przejmujemy. No i stanęliśmy, zobaczymy, czy nam się uda, czy nie. Plaża jest po prostu super, bo ja nie przepadam za takim typowym piachem, bo piach potem wchodzi w majtki, jest niemiło. A tu są takie mini kamyczki. Jest naprawdę pięknie. No i przede wszystkim widzieliśmy te wszystkie plaże, które były zatłoczone, a tu w ogóle nie ma ludzi, więc no w Grecji można jeszcze znaleźć takie miejsca, że po prostu ludzi nie ma, bo nie na każdych plażach są resorty i kempingi, tylko są po prostu
dzikie plaże, nie ma zabudowań i to jest w sumie spoko, dlatego Grecję też lubimy. Jedyny minus, słuchajcie, coś co po prostu, jak nie powiem tego, to się po prostu uduszę. Zauważyliśmy, że jest straszny problem, zawsze był, ale papieżaki, Jezu, są po prostu wszędzie. I najgorsze jest to, że kiedyś to był po prostu zwykły papier toaletowy, a dzisiaj to są wszędzie mokre chusteczki. Nie chcecie wiedzieć, co tu się dzieje w tych krzakach i pod drzewami. To jest po prostu dramat, jest katastrofa, no ale nie będę wam tego pokazywać. Update jest taki, że spędziliśmy tutaj 2 dni i policji nie było ani razu. Idziemy na wodospad, na który już, by the way, na którym byliśmy, się okazało. Wydawało mi się, że nie byliśmy, ale byliśmy. Ale zobaczcie, jaki Kacper ma outfit. Znaczy teraz to nie, ale z tymi klapkami to jest wszystko jeden kolor. Waterfall się nazywa Orlias. Mam nadzieję, że teraz już zapamiętamy, że tam byliśmy. Także wodospad, Fajna pogoda jest. wodospad Orlias. Zapraszamy na wycieczkę. Chłodna. I minus wodospadów jest taki, że z reguły są zacienione. Bardzo ładne miejsce to jest i właśnie wspominaliśmy, że trochę przypomina nam to Oman. Oczywiście bardziej zielony, ale tam też były takie wadi, w których można było się kąpać i w okolicach skał, więc jak widzicie, nie trzeba jechać aż do Omanu, żeby sobie zobaczyć jakie baseniki. Widzieliśmy też, że jest tutaj jakaś taka miejscówka nad rzeczką, gdzie można się kamperem rozstawić. Idziemy jej poszukać. Może sobie zostaniemy na jedną noc. O ile może nad morzem siedzieć, co nie? Zobaczcie, jakie ładne miejsce sobie znaleźliśmy. W górach, w lasku. To już jesień jest. Tam płynie rzeczka. To znaczy tu nie płynie, ale płynie troszeczkę tam wyżej. Tam wyżej nie mogliśmy zaparkować, bo było po prostu nierówno. A to takie trochę wady jak w Omanie, tak jak wam wspomniałam. Trochę tutaj jest jak w Omanie. Wody tutaj nie ma, ale za to tam wyżej trochę jest. No i baseny w górach oczywiście też są, więc nie trzeba jechać do Omanu. Normalnie mamy tutaj środek jesieni. Każdy ma takie graby, jakie sobie kupił. Kupiliśmy sobie w Jumbo taką matę pod kampera, żeby było nam miło w stopy. A że jest zakaz kamperowania, to na plażach jej nie rozkładamy. Też mamy 2 kolory. Może być? Zeszliśmy trochę niżej, zobaczcie w jakim miejscu mieszkamy. Jaki tu jest basen. No powiem wam, że miejsce jest magiczne. Andrea nie chciała przyjść, Nie chciałam. bo jej się nie chciało. Opracowałam. A jest naprawdę przepięknie, jest super tutaj. Coś niesamowitego. Nie spodziewaliśmy się takiego miejsca tutaj. To znaczy wiadomo, że każdego ciągnie nad morze i żeby sobie poleżeć plackiem na plaży, ale no tu jest naprawdę sztosik. Ktoś pisał, że lubię. Jest krystalicznie czysta. Tak, przypomina to Oman, tak? Właśnie jedziemy przy Termopilach i pierwszy raz widzimy taką małą ilość samochodów. Jest jeden kamper i nawet nie ma żadnego greckiego samochodu. Z tego co zauważyliśmy z auta, to rzeka została w ogóle przekopana, zmieniony został nurt jakby, już nie jest tak bardzo szeroka. Nie ma tych wszystkich basenów, które pamiętacie. Jest po prostu mały strumyk, mała rzeczka i tyle. Więc no zmiany duże.
Czyli na Termopilach zrobili taki myk, słuchajcie, że nie dość, że jest zakaz kempingowania i jest normalnie postawiony znak, to jest też zakaz postoju. Więc jakby nie ma możliwości się tutaj zatrzymać. Tu już nawet nie chodzi tylko o kempingowanie, ale stawanie samochodem. Tam może zostały jeszcze baseniki, ale tu też były wszędzie baseny i no nie ma ich. Ciepła. Tak? No i tutaj są baseniki jeszcze jakieś na szczęście. Tak, to zostało. To zostało. No to na szczęście zostało. Trochę wyżej jest wszystko tak jak dawniej. Są te mini baseniki i zostało tak jak być powinno, no ale i tak trochę. Nie ma w ogóle ludzi, słuchajcie. Żywego ducha tutaj nie ma, oprócz tego jednego kampera. Grecja, jako ulubione miejsce wakacyjne Polaków, ma jeden ogromny minus. Od lat nie radzi sobie z pożarami lasów, które każdego roku zdarzają się praktycznie w całym kraju, również na wyspach. Dochodzi do ewakuacji ludności i turystów, rząd nie radzi sobie z problemem, a grecki ekosystem cierpi na tym najbardziej. Wielokrotnie widzieliśmy strawione ogniem lasy i wygląda to po prostu strasznie. Mieliśmy okazję porozmawiać z lokalnym strażakiem, więc posłuchajcie historii z pierwszej ręki. Rozmawiałem z panem przed chwilą. Jest to samochód Ochotniczej Straży Pożarnej. On jest szefem jakiejś mikro jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Ma dobry sprzęt, załatwił sobie od Amerykanów. Powiedział, że ma 5 kamer termowizyjnych, a Państwowa Straż Pożarna ma tylko jedną. Także bardzo jest z tego dumny, ale z drugiej strony mówi, że państwo greckie, rząd nie daje po prostu żadnego wsparcia, zero wsparcia, do tego stopnia, że tutaj znajdujemy się przy moście, który łączy Pelopones z lądem. Ten most jest drogi, rząd do niego oczywiście dzwoni, Państwowa Straż Pożarna, żeby wspomogli. No i musiał zapłacić na przykład za przejazd tym mostem, albo musi płacić za paliwo. No mówi, że on nawet nie oczekuje, żeby mu tam dali jakiś dodatek, czy zapłacili za akcję, ale żeby po prostu ktoś mu zatankował auto, albo nie wiem, miał niższy podatek za to auto, albo chociaż żeby za most nie musiał płacić. No chore jest to. Nie wiedziałem, że tak jest. Co ciekawe, powiedział, że w 90% pożary lasów powodują linie energetyczne, które latem są przeciążone i po prostu kable eksplodują aż od temperatury i wtedy powstaje po prostu zapruszenie ognia i powstaje pożar. Do tego bardzo trudny teren do gaszenia, ponieważ są góry i są ciężkie drogi dojazdowe, więc bardzo ciężko się tam dostać, żeby to zacząć gasić. Do tego wiatr rozwiewa to wszystko i na takich górach no po prostu to wszystko płonie i oni też muszą uważać, bo czasem pożar okrąży cię i z takiej góry nie masz po prostu jak uciec i możesz spłonąć. Także takie ciekawostki. Pytałem się jeszcze, jak działają samoloty i helikoptery, no bo one zrzucają wodę z góry. On powiedział, że to, co robią samoloty i helikoptery, to oczywiście jest super ważne, ale one po prostu zmniejszają trochę temperaturę i trochę przygaszają ten pożar, ale finalnie i tak trzeba tam dojechać samochodem i sikawką po prostu zgasić ten pożar. I była w tym roku też Polska Straż Pożarna pomagać. Regularnie tutaj Straż Pożarna Polska przyjeżdża i pomaga. Jesteśmy na plaży, na której spędziliśmy, nie wiem, chyba z ostatnie 5 dni. Ogólnie nie było tutaj nikogo przez 5 dni. Było naprawdę przyjemnie. Także da się kempingować na dziko w Grecji. Trzeba tylko po prostu troszeczkę się zaszyć. Znaleźć takie miejsca trochę bardziej odludne, gdzie tych turystów nie ma, gdzie nie ma hoteli, trochę może poza miasteczkiem, nie musi być bardzo daleko, bo tu do Naftaktos mamy około, nie wiem, z 7 km, może 10, więc też nie jest to jakoś bardzo daleko. I no, plaża jest wspaniała, woda jest czysta, pogoda jest super. Raj, czego chcieć więcej w tym van life'ie.
Pomyślałam, że muszę dać Wam znać o tym miejscu, bo to jedno z najbardziej magicznych miejsc, jakie odwiedziliśmy w Grecji i na pewno mniej oczywiste. Znajduje się na zachodnim wybrzeżu i przejeżdża się tu samochodem przez prawdziwe mokradła i trochę wygląda, jakby jechało się środkiem jeziora. Jest to ogromny system lagun oddzielonych od morza wąskimi pasami lądu, a płycizny przyciągają tu różne gatunki ptaków, nawet flamingi. Znajdują się też tu tradycyjne domki na palach, a na samym końcu tej malowniczej trasy jest długa, piaszczysta plaża 360 stopni, bo praktycznie z każdej strony otaczają woda. Mówi się, że to jeden z lepszych spotów kitesurfingowych, więc jeżeli lubicie latać, to koniecznie musicie tutaj zawitać. I możemy śmiało powiedzieć, że to kolejne miejsce w Grecji, w którym spędziliśmy 2 noce i nie spotkaliśmy policji i nikt nas stamtąd nie wygonił. Miejsce kompletnie dzikie, bez turystów i zdecydowanie zapadające w pamięć. W ramach wyjaśnienia następne tygodnie spędziliśmy na greckiej wyspie Evia, ale o tym chcielibyśmy opowiedzieć Wam w następnym odcinku. Dlatego płynnie przejdę do ostatniej atrakcji, którą udało nam się odwiedzić na lądzie przed samym wyjazdem. Standardowo poszukiwaliśmy jakichś gorących źródeł, więc wpadliśmy na baseny termalne Pozar przy granicy z Macedonią. Spędzając tam kolejne 2 dni okazało się, że w okolicy jest przepiękny wodospad, na który postanowiliśmy się wybrać. Opcje dotarcia są 2. Jedna z samych źródeł idzie się wtedy korytem rzeki i zajmuje trochę więcej czasu, a druga to przejazd samochodem przez góry i spacer ścieżką w dół do rzeki. My wybraliśmy drugą opcję i wcale nie żałujemy, bo przejście przez jesienny las i widoki na te kolorowe góry po prostu nas oczarowały. Ale szlak nie należy do jakichś turbo najłatwiejszych, musimy Wam szczerze powiedzieć, bo jest dosyć stromy. Trzeba mieć dobre obuwie na pewno, które ma dobrego gripa, bo się schodzi po kamieniach i po takim trochę piasku, błotku, zależy. No i trochę jest taki gęsty ten las, więc trzeba się trochę tutaj wysilić. Powrót będzie trudniejszy, będzie cały pod górę. Piękny jest, no. I tym przepięknym akcentem chciałabym powiedzieć, że przez 2 miesiące naszego pobytu w Grecji poza sezonem policja nie zatrzymała nas ani razu. Ani razu też nikt nie zwrócił nam uwagi, że z jakiejś miejscówki mamy się wynieść. Myślę, że wiele zależy od terminu, jak i naszego zachowania. Wyznajemy zasadę, by zawsze witać się z lokalnymi mieszkańcami, a jeżeli mamy wątpliwości, to zawsze można ich zapytać, czy będzie im przeszkadzał kamper w tym miejscu. Staraliśmy się zawsze znajdować takie plaże, aby nikomu nie przeszkadzać. Unikaliśmy też miejsc, gdzie były zabudowania i zakazy, choć czasem zdarzało nam się też zaparkować na 1 noc na zakazie, jeżeli nikogo tam nie było. Najważniejsze to nie śmiecić, unikać rozkładania markizy, a z krzesełkami i stolikiem wystarczy przesunąć się parę metrów dalej w stronę morza. Pamiętajmy też, że Grecja swoją gospodarkę opiera głównie na turystyce, a jeżeli najbardziej popularne plaże zajęte są przez przyczepy i kampery, to i turystom, i lokalnym mieszkańcom może się to po prostu nie podobać. Szanujmy się wzajemnie i bądźmy dla siebie życzliwi. Tak po prostu. Do zobaczenia następnym i miłego dnia.